Początki badań filozoficznych w UMCS wiążą się z początkami uniwersytetu, bo już kilka miesięcy po uruchomieniu UMCS profesor Narcyz Łubnicki stworzył i został szefem Katedry Logiki i Metodologii, która później przekształcała się szereg razy, by ostatecznie stać się Instytutem Filozofii. Współpracowaliśmy z matematykami, badając logiczne podstawy języka naturalnego. Współpracowaliśmy z językoznawcami, badając semantykę języka naturalnego, z psychologami, z kulturoznawcami, badając semiotykę języka. Z matematykami, a później z informatykami współpracowaliśmy też, szukając rozwiązań algorytmicznych dla posługiwania się językiem naturalnym. Więc ta interdyscyplinarność cały czas gdzieś funkcjonowała w Instytucie Filozofii i ostatecznym efektem jest to, co robimy teraz. Badania teoretyczne i badania empiryczne nad procesami widzenia, procesami percepcji, nad procesami uwagowymi, nad problemem świadomości, nad multimodalną komunikacją. Te wszystkie badania możemy realizować w laboratorium sztucznej inteligencji, czyli tu, gdzie jesteśmy, w laboratorium multimodalności, w laboratorium badań nad multimodalnością. I wydaje się, że tym ostatnim obszarem badań, problemem multimodalności w komunikacji, w percepcji, w tej chwili wyróżniamy się, czy też jesteśmy w stanie nawiązać współpracę z ważnymi ośrodkami w Europie, w Niemczech, w Szwecji. W laboratorium prowadzimy obecnie 3 rodzaje badań. Pierwsze związane z tak zwanym eye trackingiem, więc śledzeniem ruchu gałek ocznych. Jeden z ostatnich projektów dotyczył dostosowania stron internetowych do potrzeb studentów z różnymi formami niepełnosprawności wzrokowej, właśnie na bazie danych uzyskanych z eye trackerów. Innym wątkiem w badaniach jest wykorzystanie Rococo Motion Capture, a więc kombinezonu do śledzenia ruchu ciała ludzkiego, do budowy trójwymiarowych, wirtualnych obrazu ruchu w celu ich późniejszego wykorzystania m.in. w zakresie wirtualnej rzeczywistości, modelowania w wirtualnej rzeczywistości, jak również różnego rodzaju badań neuropsychologicznych. Trzeci wątek dotyczy właśnie samej wirtualnej rzeczywistości, budowy środowisk w środowisku Unity, jak również tworzenia środowisk dedykowanych, na przykład w kontekście zdrowia psychicznego. W laboratorium zajmujemy się zdrowiem psychicznym na wielu różnych poziomach złożoności. Interesują nas między innymi nowe technologie w kontekście właśnie diagnozy i prewencji zaburzeń psychicznych, jak również potencjał wirtualnej rzeczywistości w kontekście terapii. Wirtualna rzeczywistość daje nam też unikalne możliwości w kontekście budowania środowisk dla osób ze spektrum autyzmu, które w kontrolowanym środowisku poprzez kontakt z awatarami będą w stanie pracować nad wzorcami zachowań społecznych bez konieczności wprowadzania stresogennych czynników, jakimi są duże skupiska ludzkie.